A nam wymazano z paszportów narodowość, a ludzie pamiętają, trzymają, uczą dzieci polskiego tak jak mogą, na tyle na ile nas stać. Czy władza pomaga, czy władza No, jednak niestety. jest przeciwko? Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Rosja z jak to daleko. Szanowni Państwo, kolejny wywiad, że tak powiem, z duchem Polski. Z duchem Polski, z panią Lilią, do której właśnie idę, z którą jestem umówiony przy Wieszczu Polskim, którego możecie znać z poprzednich odcinków. A mianowicie mowa tutaj o Adamie Mickiewiczu, który wraz ze Słowackim wyrażali to, co działo się w kraju na szerszą skalę. Można powiedzieć, że byli twórcami swoich czasów, poszerzając świadomość narodu. Ale tak, o co chodzi? Mam nadzieję, że oglądaliście poprzedni wywiad z panią Nadzią i z panem Eugeniuszem, przez których po prostu przepływała polska duma z polskiego narodu, jak pięknie opowiadali o życiu właśnie w Sankt Petersburgu z perspektywy osób, dla których Polska jest bliska, nie tylko tak jak dla pana Eugeniusza, więzi krwi, ale również dla pani Nadzi, która przyjęła chrzest i weszła do rodziny, że tak powiem, polskiej. Zobaczcie, jak pięknie to zachowują, żyjąc na co dzień przez 70 parę lat już tutaj w Rosji. Polecam obejrzeć. Lecę szybciutko, bo jest godzina prawie 17, a brakuje już słońca. A jutro wyjeżdżam z Sankt Petersburga, więc tym bardziej ta rozmowa z panią Lilią, która jest przewodniczącą Polonii tutaj, jest na wagę złota. Zostawcie łapeczkę, komentarz i podajcie odcinek dalej. Ten wstęp był nieco długi, ale potrzebny, więc lecimy do pomnika, na miejsce spotkania. Jak to ja czasami muszę zaliczyć wtopę podczas nagrywania, no i ten wstęp był nagrany bez mikrofonu, więc ta jakość dźwięku może być ciutkę gorsza, ale mam nadzieję, że wartość, która płynęła, udało się ją odsłuchać w sposób adekwatny i satysfakcjonujący. Już tutaj jesteśmy, dosłownie tam za rogiem jest pomnik. Zerknijcie sobie jeszcze na Sankt Petersburg, na ulicę. Będziemy z panią Lilią chodzić sobie tutaj, więc zobaczycie troszkę więcej. My, szanowni państwo, na miejscu, a pani Lili nie ma. Witamy Adama serdecznie, więc trzeba do pani Lili zadzwonić w takim wypadku i sprawdzić, gdzie pani Lilia jest. Nasza dzisiejsza dusza odcinka. Dzień dobry pani Lilio. Witam. Bardzo mi miło. I też. Pani Lilio, szybkie pytanie. Ile lat już w Sankt Petersburgu? Ja? Tak. 55. 55. Idealna osoba do dzisiejszej rozmowy. Witamy na kanale. Serdecznie Bardzo mi miło. dziękujemy. Ja witam wszystkich, kto nas będzie widział i słyszał. Tak jest. Ja już się przywitałem z Adamem. Pani Lilianno, o co chodzi, że pomnik Mickiewicza, naszego wieszcza polskiego, stoi akurat w tym miejscu? Przypadek? No niezupełnie. Przede wszystkim Mickiewicz i Sankt Petersburg dla nas, Polaków mieszkających w Petersburgu, to jest nierozłączne takie, ale Momencik, bo tutaj bardzo ładnie odpalił ładę. Model 107. Odpaliła. Szacunek. podczas perestrojki udało się otworzyć szkołę z pogłębionym nauczaniem języka polskiego. Perestrojka. Powiedzmy widzom, 90 lata. Pod koniec 90. tak. Ja już nie pamiętam tak dokładnie, ale pomnik powstał w 98, także 90. Akurat udało się namówić dyrektora tej szkoły na taki eksperyment i bardzo dobrze działało na początku, ale to jest dzielnica, gdzie były przeważnie komunalki i powoli ludzie wyjeżdżają, to jest po prostu mało dzieci. To pierwsza rzecz. Druga rzecz... Komunalki, czyli mieszkania komunalne dane przez władze miasta. Mieszkanie, w których mieszkało jednocześnie kilka osób. Takich mieszkań w Petersburgu było bardzo dużo i nadal niestety jeszcze istnieją. Słynne petersburskie, leningradzkie komunalki No. to mieszkania kiedyś należące do jednej rodziny, No. a potem, i dużo pokoi, nie? A potem to oddawano. Często mieli dwa wyjścia, paradne i czarny chod tak zwany. Ale potem ludzie dostawali pokój w takim mieszkaniu. Była jedna wspólna kuchnia, wspólna łazienka i ubikacja. Czyli taki hostel.
Nie, komunalka. No, ale żeby sobie ludzie mogli... Ale potem troszeczkę się polepszyło, no i ludzie zaczęli wykupywać, dostawać od państwa mieszkania, no i wyjeżdżać z takich komunalek. I teraz te były komunalki zamieniły się znowu przepiękne, duże mieszkania dla tych ludzi, kogo stać na takie mieszkanie. Remontują wszystko, bo ja na przykład, kiedy a propos przyjechałam do Petersburga, wjechałam do komunalki, do jednego pokoju i w tym mieszkaniu nie było ani ciepłej wody, ani łazienki. Ale to było w centrum Petersburga i bardzo moja mama i ja cieszyli się z tego, że udało się nam przyjechać do Leningradu. No dobrze, i teraz pytanie się pojawia, pani Lilio, skąd pani przyjechała? Z Kresów. Kresów? Znaczy tak, moja rodzina i w ogóle rodzina i mojego ojca i mojej mamy pochodzą z Białorusi, z Grodnieńszczyzny, ale kiedyś to zawsze się mówiło Wileńszczyzna. Pani Lilio, wiemy skąd są korzenie, ale też chciałbym się jeszcze dopytać odnośnie tej szkoły. Zapraszali nauczycieli z Polski, była taka możliwość. No naprawdę wszystko się rozwijało. Był zespół GAIK folklorystyczny też przy tej szkole. Na pierwszy rzut oka bardzo dobrze wszystko się rozwijało. A propos, tu jeszcze nie tak daleko był Liceum Kultur Słowiańskich. I tam też nauczano języka polskiego, ale to wszystko jest dzielnica centralna. No i potem zaczęło się kurczyć niestety. Tak jak powiedziałam, trochę za mało dzieci, trochę inne warunki, zmienił się dyrektor, zmieniły się stosunki międzynarodowe i tak to zaczęło powoli gasnąć i po prostu przeważnie, mnie się wydaje, że tu brakowało dzieci. Nie było dzieci żadnych, ale na początku to dzieci przywożono z całego Petersburga. Leningradu, z całego. Metrem dojeżdżali. Pierwsza nauczycielka była Jadwiga Frolowa. Warto ją wspomnieć i nadal mieszka w Petersburgu. Polka, która wyszła za mąż. Tak jak rozmawiamy już o szkole, czy Mickiewicz bywał tutaj w tym budynku, w tych rejonach? W budynku nie, ale w dzielnicy na pewno. Bo tu niedaleko mieszkał Delwik. Tu po prostu w prawo i taki domek, i to on jeszcze został. On wychodzi po prostu na Sobór Władimirski i tam na pewno się spotykali i właśnie Mickiewicz recytował, czy swoje improwizacje przedstawiał. Nie wiem, jak tu się pokręcić idziemy. No tak. Pani Lilio, czym pani się zajmuje tutaj? Tutaj? W Sankt Petersburgu. Co pani robi? Jestem emerytką. Emerytką. A co było przed emeryturą? Można zapytać? Jeżeli na serio, to przyjechałam, skończyłam szkołę i skończyłam studia techniczne. Jestem inżynierem informatykiem. Wyszła za mąż, urodziłam dzieci i poszłam pracować jako nauczycielka fizyki. W 1989 roku właśnie ta nasza słynna perestrojka pozwoliła to, żeby Polacy się zjednoczyli. I od samego początku ja i moja mama właśnie byli w tej Polonii petersburskiej i równocześnie przez te właśnie ileś tam już 36 lat jakoś tam działam. Ważną rzecz powiedzieć. Kongres Polaków w Sankt Petersburgu nazwa trochę zmuszona, ponieważ przepisy wskazują, że związki mogą być tylko zawodowe. Tutaj, na terenie Rosji. Tak, bo była taka przerejestracja, jakieś tam zgodnie z prawem, trzeba było status zmienić i nam po prostu zakazali, proszę pana, zostać i dlatego jakby Związek Polaków zmienił nazwę. Ale tak naprawdę Związek Polaków czy Kongres Polaków to właśnie od 90 lat jakoś tam coś robimy. To jest biblioteka imienia Majakowskiego, ale ponieważ to jest biblioteka literatury obcokrajowych, to oczywiście jest dział polski i są książki polskie i my bardzo ładnie współpracujemy z nimi. I właśnie tam, gdzie jest ten balkon, jest piękna sala, bardzo ładna i przeprowadzaliśmy tam nawet narodowe czytanie. A teraz Na cały było świat. rok temu? Oczywiście. Tak? Co Nie, roku? rok temu. 6 września 25 roku. Oczywiście Super, było. czyli co roku jest... Co roku. Tak jak cała Polska. Pani Lilio, może lata 80. Bycie Polakiem tutaj, w Sankt Petersburgu, czy było to łatwe, że tak powiem, odnoszenie się z tym, że jest się Polakiem, szukanie podobnych korzeni, ludzi, którzy mają korzenie polskie? Znaczy korzenie, jeżeli w jakiejś rozmowie się wspominało, czy ktoś się dowiadywał, że jesteś Polką, czy jesteśmy Polakami z mamą, to przypominał, że babcia, dziadek też gdzieś tam był Polakiem. Ale lata 80. to akurat uczyłam się na studiach i wtedy wyjazd do rodziny do Polski, a ja mam sporo rodziny w Polsce, to
była bardzo skomplikowana sprawa. Trzeba było przez ячейkę komsomolską, partyjną, jeszcze dzielnicową jakąś tam pozbierać nie wiem ileś papierków. No i może ciekawostką będzie to, że ja jako Polka, jako Finobie i Żydzi nie dostaliśmy miejsca pracy w zakładach pracy takich, Przez narodowość. przez narodowość. Siedzieliśmy w tej ławce jako ostatni, no i jakieś sekrety trochę od nas chowano. Chociaż ja byłam zwykłą dziewczynką, studentką, nic takiego. Czyli dyskryminacja była. Nie można było się odnosić tak powszechnie, że tak określę. Nie to, że dyskryminacja, ale trochę tak odsuwali od jakichś tam stanowisk. A teraz aktualnie bycie Polakiem, mówienie o tym, działanie. Pani jest osobą bardzo taką obrotną tutaj i to widać w wielu kwestiach polonijnych na terenie Sankt Petersburga. I czy dziś jest łatwiej niż było kiedyś? To zależy. To zależy, co znaczy łatwiej. Łatwiej co? Łatwiej działać, łatwiej skupiać ludzi, łatwiej wydawać jakąś literaturę polonijną, łatwiej Dobrze. występować Rozumiem. w radiu, w telewizji, mówić o tym, co było. To jest temat może, proszę pana. Poza tym jednak 35 lat i każdy pięciolatka po rosyjsku często mówią, ma inny jakiś swój problem, bo jak zaczynaliśmy, nie mieliśmy ani pieniędzy, ani na dachu nad głową, ale mieliśmy świetnego konsula generalnego Zdzisława Nowickiego. Świętej pamięci niestety. Bo dziś już konsulatu nie ma polskiego. No dziś nie ma, ale wtedy był konsulat i był Zdzisław Nowicki, który nas wpuścił po prostu w piwnicę budynku konsulatu. I to były zwykle kanapki, herbaty, koncerciki. W sumie nie powiedzieliśmy, jak pani mama i pani tata, którzy są z Grodzieńszczyzny, znaleźli się w Sankt Petersburgu. Ojciec zginął w wypadku samochodowym i mama, jakbym taka trochę załamana, chciała wyjechać stamtąd. I przypadkowo w gazecie okazało się ogłoszenie, że jakaś para małżeńska chce wymienić pokój w tej komunalce na mieszkanie w Lidzie. Pewnie byli związani jakoś tam z Lidą, może lata młodości, nie wiem. Tak czy inaczej, ja byłam na obozie, wracam z obozu, mamy nie ma, mebli nie ma, sąsiedzi mnie wsadzają do pociągu, przyjeżdżam i właśnie już zaczynam rok szkolny w Leningradzie wtedy. Było przerażenie, pamięta pani? Może byłam za mała na takie przerażenie, ponieważ ja już wtedy wyjeżdżałam i na różne obozy i byłam taka aktywna dosyć, to trzeba to trzeba. A moja mama była bardzo stanowcza, energiczna, niepowtarzalna bym powiedziała, a dlatego, że ona akurat jedna z tych, kto założył Związek Polaków w Sankt Petersburgu, jednoczył ludzi, odnajdował ludzi, rozmawiał z ludźmi. Właśnie Polacy, nie wiem skąd, dookoła jej się pojawiali. Przyciągała. Bo to tak jest, jak myślisz o czymś, to przyciągasz. Tak, tak. A ponieważ ona pracowała w służbie zdrowia, to jedno z takich kółek, które ona zorganizowała, to było kółko medyków. No i krok po kroku Piękne. już piękna organizacja powstała. Czy w domu mówiło się bardziej po polsku, czy może jednak po rosyjsku? Po rosyjsku. Po rosyjsku. Po rosyjsku, oczywiście. Jeszcze raz powtarzam, to była komunalka. I nie było mowy, żeby mówić po rosyjsku. A poza tym jeszcze Że jednak... po polsku nie było mowy. Tak, oczywiście, przepraszam. No. A poza tym jednak akcent ten kresowy jednak był i mieliśmy problem. Ja pamiętam w szkole, bardzo się starałam, żeby było prawidłowo po rosyjsku. Miałam świetnych nauczycieli bardzo. Jestem im wdzięczna, ale mieliśmy rodzinę w Polsce. Do nas przyjeżdżali, my tam przyjeżdżali na odwiedziny i zwykle to miesiąc, półtora latem podczas wakacji to spędzałam w Polsce. I dlatego ten język jakoś się zachował. To dlaczego pani się starała ukrywać ten akcent? Ja nie ukrywałam. Nie, proszę pana, nie. Ja nie ukrywałam absolutnie. Wszyscy wiedzieli, że jestem Polką, a poza tym w tamtych czasach w paszporcie po prostu było napisane
Była napisana narodowość. Nie było czego ukrywać. A jeszcze raz powtórzę, rodzina przyjeżdżała do Leningradu bardzo chętnie i często. To było nawet takie atut, nie, że ja mam rodzinę w Polsce, za granicą. Absolutnie nie ukrywałam. Chodziło po prostu o czystość języka rosyjskiego, jako każdego języka, z każdym poważaniem. Niestety mój polski ma swój akcent, ale Polacy nie wiedzą, z jakiego regionu przyjechałam. Nie dogaduję się, że nie mogą się domyślić, że to jest Petersburg. W szkole język rosyjski, na co dzień w komunalkach język rosyjski, Tak. w sklepach na ulicy język rosyjski. Pani Lilio, to skąd tak dobry język polski dziś? No, dziękuję za dobry, ale jeszcze raz powtórzę, że miałam rodzinę, jednak miałam te początki języka jak z domu, od babci przede wszystkim, bo wtedy ona mieszkała w Grodnie. I wakacje całe spędzałam u babci. W 90 roku, a propos, w 91 były zorganizowane kursy języka polskiego w Lublinie na UMCS-ie. I to był taki pierwszy wyjazd nas, nauczycieli, na taki kurs metodyczny dla nauczycieli języka polskiego w Rosji. I potem wyjeżdżałam dosyć często i bardzo jestem wdzięczna. Raz, że nam coś poprawiali, i fonetykę, i gramatykę douczano, i wtedy jeszcze się uczyłam na Uniwersytecie w Krakowskim, różne kursy też w Lublinie, ale już nie na uniwersytecie. Czyli pani dużo czasu spędziła w Polsce. Ja tak, na szczęście. No właśnie. A najbliższa i najbardziej mnie droga rodzina to mieszkali w Mińsku Mazowieckim, teraz w Warszawie. To wujek mojego ojca, z którym 10 lat spędził na Syberii. Po Syberii udało się mu się wrócić do Polski. Część rodziny została w Kazachstanie, część w Londynie, my z mamą w Leningradzie, a on w Warszawie. I on potrafił wysyłać do Kazachstanu wagony, proszę pana, z kaszą jakąś tam, nie wiem, z jakimś jedzeniem, kiedy właśnie na to było potrzeba. On po prostu pamiętał o każdym z nas i starał się nam pomóc. I oczywiście, kiedy przyjeżdżałam do Polski, to przede wszystkim do Leona Machowskiego. Jak to jest z Polonią, jeśli chodzi o młodzież tutejszą? Przychodzą młodzi ludzie? Przychodzą 20-latkowie, 15-latkowie, 30-latkowie? Przychodzą, super, Przychodzą, ale bardziej lgną, żeby pielęgnować tą tradycję, kulturę, czy jednak ta nowoczesność wciąga ich? Proszę pana, to jest bardzo boleśne, to, że przychodzą, ale następne pytanie, ile przychodzi? No, A mieszkamy w 5-milionowym mieście, przepięknym, niech pan pokaże, jakie jest piękne. no. To jest ulica Zaczego Rossi. Niesamowita, to jest 220 metrów, proporcje klasyczne i tu jest Waganowskie Uczelnie, szkoła baletowa. Ja przede wszystkim chciałam, żeby moje dzieci się nauczyli polskiego. Katechezy. Była pani Jadwiga Szymańska i było bardzo dużo dzieci. Były bardzo piękne programy. Wywoziliśmy dzieci na obozy letnie do Polski. No, ja miałam szczęście, że mogłam do rodziny też wywozić swoich dzieci, ale ktoś w ogóle nie ma rodziny w Polsce. Ale to było w latach 90. A teraz mamy 25. I teraz Czyli oni mają teoretycznie 30 parę lat. I urodzili swoich dzieci. I przeważnie te rodziny przyprowadzają dzieci do nas. I jakoś tak tam ktoś wyjechał do Polski, ktoś się uczył w Polsce i tak dalej. 5-milionowe miasto. A jeżeli tak określić liczbę z 185 członków Kongresu Polaków, to mamy około 15. To jest bardzo mało. Ale ja na przykład nawet się boję, jeżeli przychodzi więcej ludzi, bo my nie mamy warunków. My nie mamy jakiegoś domu, dachu nad głową, nie mamy pieniędzy, żeby coś im zaproponować. Nie mamy teraz kontaktów, nie mamy nauczycieli z Polski, lektorów z Polski, nie mamy koncertów, nie mamy festiwalów kina polskiego. Ale Czyli to wszystko było. w latach 90. było łatwiej niż dziś? Oczywiście. Oczywiście, lata 90. to taka euforia. Po
Polska jest taka, odnaleźliśmy Polaków na wschodzie. Karta Polaka w 2005 nie była podpisana. Mieliśmy możliwości wyjeżdżać na studia do Polski, znaczy młodzież przede wszystkim. Otwarte, To motywacja bardzo otwarte mocna. granice. Tak, Tak. tak, tak. I jeszcze raz powtórzę, nauczyciele na jakieś kursy metodyczne, dzieci na obozy letnie. No nie wiem, ja jeszcze chcę powiedzieć, że moja mama zorganizowała przepiękne wyjazdy do rodzin polskich. My wywoziliśmy pod Poznaniem, w Koziogłowy, pod Lublinem dzieci i tam ich proboszcz zwykle nam pomagał. Oddawaliśmy w rodzinie. Oczywiście opiekunka sprawdzała, jak tam jest. Nie zawsze było wszystko dobrze, ale to było takie dwutygodniowe zanurzenie w polską kulturę, w polski język i to zaowocowało po latach. A teraz takich możliwości nie ma. Czy co się zmieniło? Ta nowoczesność wzięła górę? Czy może Polityka wzięła górę. Polityka. Oczywiście. Te kontakty, te relacje międzynarodowe. Oczywiście. Minister Sikorski w ogóle powiedział, że my jesteśmy prawnukowie, czy coś takiego, pra. A to, że ci byli na początku wnukowie, a rodzice stracili wszystko, a nam wymazano z paszportów narodowość. A ludzie pamiętają, trzymają, uczą dzieci polskiego tak jak mogą, na tyle, na ile nas stać. Bo tak zwykle nauka języka polskiego to kończy się na tym, że są zajęcia tygodniowe, 1,5-godzinowe. No. I to są zajęcia dodatkowe gdzieś Oczywiście, tam na tak. uboczu. No w wynajętych salach. Czy władza pomaga? Czy władza No, jednak niestety. jest przeciwko? Jeżeli o nauce języka polskiego, to my sygnalizujemy, nie wiem, od lat i w Moskwie, i Kongres Polaków Rosji, i my to w Petersburgu. No, trzeba jakoś zorganizować. Bo w Niemczech na przykład to nauczyciele dostają normalnie pensje od państwa, tak? Za to jest. Tak. Natomiast a propos niektórych republikach rosyjskich, w Ufie na przykład, oni mają taką szkołę, gdzie jest dyrektor, sprzątaczka, księgowa i tam dzieci uczą się. Naprawdę? Naprawdę. Jest taka jedna szkoła, tak. Przy której, nie cała szkoła, a po godzinach, po lekcjach są takie wieczorowe zajęcia. Bo oni mają w programach tych, bo tam są inne, różne narodowości. W jednej szkole polskiej, w drugiej tam tatarskiej, w trzeciej jeszcze jakieś tam inaczej zorganizowane. W Petersburgu o to walczymy. Na razie bez skutków. Pani Lilio, schody przy kościele świętej Katarzyny. Kiedyś ludzie mogli się modlić tylko na tych schodach. Dlaczego i kiedy to było? No na szczęście nie tylko. Był jeszcze otwarty jedyny kościół, który przetrwał nawet podczas blokady na Kowieńskim tak zwany, ale ponieważ zaczęli zamykać, wyrzucać wszystko, zabierać, księży wysyłać na Syberię, zabijać, dosłownie zabijać, rozszliwać. Ale na szczęście został jeden na Kowieńskim i on przetrwał przez wszystkie czasy. I nawet jeszcze raz powtórzę, podczas oblężenia, blokady. W latach 80., kiedy poczuliśmy, że można walczyć o swoje, tak powiem, to zbierali się i po prostu cudem ludzie się odnajdywali, przypominali, że przed wojną byli tu chrzczeni, chodzili do tego kościoła i dosłownie na tych schodach się modlili, żeby zwrócili im ten kościół. I w którym roku I zwrócili? się udało. Jeżeli się nie myli, w 89, nie, musimy jeszcze w kościele zapytać, mogę się pomylić. Był pożar, miało tu być sala koncertowa, był pożar, wszystko spłonęło i było czarne, ja to pamiętam sama bardzo. I oddali nam kościół i myśmy modlili w miejscu, które teraz jest zakryścia. Każdy wie, zakryście to jest nie największe pomieszczenie. Było bardzo zimno. Po prostu nie było żadnego ogrzewania. Właśnie tamte drzwi, wchodziliśmy przez tamte drzwi i tam jakby takie wejście było do tej kaplicy. Wejdziemy do kościoła? Tak. Teraz? To jest kościół świętej Katarzyny Aleksandryjskiej na Newskim Prospekcie 32. I to było wszystko czarne, jak pożar. I ta kaplica była jako pierwsza po restauracji. I to zrobiła pani Romualda Hańkowska, architekt z Polski. Czy ten kościół wciąż skupia Polaków? Oczywiście, tak, przede wszystkim. Ale bardzo ważna misja Kościoła jako katolickiego, że coraz więcej jest ludzi różnych narodowości, w tym Rosjan. Msza święta o 12 jest pełna sala. Po prostu do brzegów, jak to się mówi. A kiedy jest msza w języku polskim? O 13:30 w niedzielę. Ale niestety coraz mniej ludzi na mszach po polsku.
Powodów jest dużo, bo Słowo Boże przez księży jest tłumaczone, doniesione i łatwiej im zrozumieć w języku rosyjskim. Taka jest prawda. Kto jest proboszczem? Ojciec Paweł Krupan, którego Z Polski? niezmiernie... Z Polski, tak. Mamy jeszcze ojca Krzysztofa, ojca Władysława, też z Polski, ale jest ojciec Jurij, Rosjanin, ale zna polski i potrafi prowadzić mszę po polsku. Także jakoś jeszcze trzymamy. A tu niestety teraz nie ma krzyża. I ten krzyż jest teraz w Moskwie. I to jest bardzo ważna rzecz. Proszę pokazać ten kawałeczek naszego kościoła, bo on nie jest odrestaurowany. Taki był cały. Taki był cały. Same cegły. Czemu krzyż jest w Moskwie? Prezent taki pożyczyliśmy w Moskwie, ten krzyż, bo ten krzyż pamięta wszystkie trudne lata. Ten krzyż z kościoła świętej Katarzyny znalazł się na śmietnisku. A pani Zofia Stypułkowska, młoda dziewczyna, zabrała ten krzyż, a on jest dosyć duży, większy niż człowiek w rozmiar, nie malutki. Zabrała do domu, potem przekazała do kościoła Matki Bożej z Lourdes na Kowieńskim. I ten kawałeczek tej kaplicy, można powiedzieć, zawsze on tu wisi. Czekamy już wróci w 26 do nas, bo to jest dla nas symbol, przypomnienie o tym, co było, czego, miejmy nadzieję, więcej się nie powtórzy. I trzeba wspomnieć, że pani Zofia zaryzykowała swoim życiem. Oczywiście, biorąc tak, ten krzyż do tak. swojego domu. Gdzie nas pani teraz zabiera? Jesteśmy w podziemiach kościoła. W podziemiach kościoła znajduje się krypta, gdzie był pochowany ostatni król polski Stanisław August Poniatowski. Trzeba zaznaczyć, że został on zabrany do Warszawy w Oczywiście. 39, 9. no. Ponieważ zamykali kościoły, tak jak powiedziałam. Zamykali i prosili zabrać wszystko, co chcą. W tym i szczątki Stanisława Augusta Poniatowskiego. I powiesili go, ale to już był 39, już rozpoczęła się wojna. To jest miejsce, w którym się spotykają Polacy. Tak. Rozmawiacie, pijecie herbatę, śpiewacie, Tak. wspominacie. Tutaj, w podziemiach świętej Katarzyny. Ja jednak chciałbym zapytać o problemy, z którymi się zderzacie na co dzień jako Polonia tutaj. No, ponieważ Kościół jest przychylny, to nas to wpuszcza. Przeważnie to jest po mszy w języku polskim. I to jest pierwszy problem, że nie mamy dachu nad głową. Natomiast nauczanie języka polskiego, tu na przykład się odbywa, jedna grupa się spotyka, tu ma swoje próby chór. Jeszcze organizujemy wielkie dyktanda polskie corocznie i zawsze jest związany z osobą albo tematem, który jest obchodzony w Polsce. Na początku, w latach 90. po prostu radość i szczęście, możliwości uczenia się polskiego, rozmawiania, być ze sobą, obchodzić święta i tak dalej. Tak jak w dzieciństwie. A czy język polski dawał lepszą przyszłość? Jakąś szansę na lepszą przyszłość? Znaczy młodzież oczywiście mogła zdawać na studia do Polski jechać, chociaż zerówki były nawet nie aż tak języka Czy polskiego. to była lepsza przyszłość? Być w Polsce na studiach? Oczywiście tak, oczywiście. Dla 30%, nawet nie 50%, mają jeszcze rodziny w Polsce. A ktoś, to było takim marzeniem całego życia, rodziców, dziadków, po prostu dojechać do Polski, zobaczyć, gdzie tam ktoś tam mieszkał. O, proszę pana, ja tam mam cierki. Tego, kto z tym się nie spotkał, ten tego nie rozumie. Czyli taka tęsknota. No, coś takiego. Zaraz się pozbieram. Dobrze. Te lata początku XXI wieku, to jakby wyglądało wszystko okej. Był kupiony przez wspólnotę polską takie 2 mieszkania połączone i powstał Dom Polski. Dyrektor Domu Polskiego, księgowa, miejsce, meble, miejsce dla spotkań małe, maciupeńkie. 50 osób ledwo się mieściło, ale myśmy wiedzieli, że to jest nasze. Że to możemy tam przyjść, możemy zorganizować, no wszystko. Czy tam zjednoczenie blokadników, czy medyków, czy tam historyczne kółko było, wszystko było.
A w 2015 roku okazało się, że korytarze są za wąskie, coś tam nie działa, tu nie ma ogłoszenia, tu nie ma wskazówki, 33 aż nam wymieniono jakieś tam rzeczy i wyprowadzili nas stamtąd. Czy to można powiedzieć, że troszkę na złość? Specjalnie? 100%. 2015. Tak. Nie udało się jednak... I przez te wrócić. wszystkie lata wspólnota polska starała się te wszystkie uszczelki jakoś tam zlikwidować. Nawet był projekt zrobić wejście, wyjście dodatkowe przez okno na podwórko drugiego domu. To są grube pieniądze, bo to są projekty fachowców. I za każdym razem się okazywało, tego brakuje, tego podpisu nie ma, to nie zgadza się z jakimś prawem i tak dalej. To nadal jest, należy do wspólnoty polskiej w Warszawie. My mamy tam nasze książki, mamy jakieś nasze tam jeszcze rzeczy, ale nie możemy tam prowadzić żadnych spotkań, niestety. Ale w 1991 i 1992 roku na łamach gazety Leningradzka Prawda pojawiły się listy osób zabranych, rozstrzelanych tu, w Leningradzie. I na podstawie tych listów i przypadkowych zdjęć lotnika było odkryty cmentarz w Liwaszowo, gdzie właśnie tych ofiar zwożono i chowano. I teraz tam jest memorialny cmentarz, na którym jako pierwszy powstał pomnik krzyż prawosławny i krzyż katolicki. Za naszymi krzyżami powstało jeszcze, nie wiem, parędziesiąt pomników i corocznie jesteśmy tam 30 października, kiedy w Rosji obchodzi się Dzień Represjonowanych. I oczywiście 1 listopada. 1, 2, jak się uda. A 2 lata temu nasz pomnik polski znikł. No właśnie, co się z nim stało? Słyszałem właśnie o tej historii. Znikł. Bo tam był napis polski. Tam napis był po polsku, przebaczamy i prosimy o wybaczenie. Obok, bo to był taki glas, na który się opierał krzyż katolicki. A w 1998, jeżeli się nie myli, powstała taka jeszcze marmurowa płyta, na której byłem samym Polakiem, ofiarą I czasów. jak pani myśli? Ja zaraz wytłumaczę. I na tej płycie był orzeł, jeszcze wybity orzeł. Wersji było dużo. Kiedy ja dostałam wiadomość, wysłałam i następnego dnia byłam sama, to po prostu było równe, gładkie, posypane piaskiem miejsce. To naprawdę takie było zniknięcie po prostu, likwidacja. Oczywiście jakieś tam w odpowiedziach na nasze listy i prośby, co się stało, gdzie się stało, kiedy będzie. Czekamy do tej pory. To znaczy zabrany na restaurację, na prace restauracyjne, był zniekształcony, coś takiego, ale wszystko naraz. Taka wielotonowa, marmurowa głyba, to się nie da. Żaden inny pomnik na tym cmentarzu nie był ani zniszczony, ani zamknięty, oprócz ukraińskiego, który jest też przykryty. I na razie nie mamy ani adresu, ani organizacji, która odpowiada, kiedy i jak ktoś wróci. Czyli nikt nie wytłumaczył. Nie. A przed tym, 2 miesiące przed tym, zniknęła tablica w twierdzy Orzeszek, która była od lat rewolucjonistą pochodzenia polskiego. A teraz już około 17 pomników poświęconych Polakom w Rosji znikło, zniszczone, zlikwidowano w ogóle. Czy boi się pani o przyszłość Polonii? Nie. Że może przyjdzie taki czas, że żeby się spotkać, będzie trzeba to robić potajemnie? Nie jestem fatalistką i szczerze mówiąc, jeżeli ktoś by chciał, a niestety i z polskiej strony, i z rosyjskiej chcą, żebyśmy tam schowali i nas nie było widać. Ja widzę zadanie Polonii dzisiaj pokazać, że jesteśmy, że możemy być razem, możemy uczyć się polskiego, możemy obchodzić polskie święta, możemy być katolikami, możemy przedstawić naszą kulturę na festiwalach i przypominać i pokazywać, kto razem ze wszystkimi innymi, ale dużo było Polaków, kto budował. Pierwszy most przez Newę zbudował Kierbieć. Ten sam, który zbudował most przez Wisłę. Tego już nie da się zlikwidować. Благовещенski most był i jest. Pani Lilio, kończymy. Dużo do opowiedzenia, dużo do pokazania. Jak widać, temat Polonii tutaj w Sankt Petersburgu jest wciąż żywy, aktywny i wraz z widzami przychodzi mi pytanie już na koniec. Czego my, Polacy z Polski, możemy życzyć wam, Polakom, którzy mieszkacie tutaj w Sankt Petersburgu i którzy pięknie pielęgnujecie tą naszą polską kulturę i tradycję? Czego możemy wam życzyć?
Ja nie wiem, co wy możecie życzyć, a ja wiem, czego my życzymy. My życzymy, żeby konsulat wrócił do Petersburga, bo to jest naprawdę bardzo ważne, bo to była taka mocna więź i Instytut Polski działał przecież i biblioteka była. Także to dla nas było ważne i zostaje ważne. Możliwość formalności, zapewniania formalności i dostępu, wyjazdu do Polski. Wtedy, gdy konsulat by działał, byłoby to prostsze. Prawda? Oczywiście, tak. Wydanie wiz. Teraz, żeby otrzymać wizy, to trzeba cudem się wpisać na taką wizytę do konsulatu w Moskwie, bo jest e-konsulat tak zwany, elektroniczny to prawie niemożliwe i dalej jechać do Moskwy. To jest kosztowne. Drugie, czego by się chciało i ja mam nadzieję, przecież nawet w 20 latach, w 1920 roku, 25 były szkoły polskie, Prawda? były teatry w języku polskim, kluby sportowe, Sokół w języku polskim oczywiście. I to nie tylko polskie, i różnych narodowości. I takie hasło, że Petersburg jest wielonarodowościowe miasto, żeby to nie było po prostu hasłem, że to nie był dom narodowości jako dom, nie wiem, na 2-3 spotkania jakieś tam. Oczywiście bierzemy udział w jakichś tam wspólnych, nie wiem, na cmentarzu Piskariowskim o blokadzie wspominamy i tam jest też tablica pamiątkowa Polakom a propos. Mam nadzieję, że to jakoś tak powoli się odrodzi. Że ta zamknięta 216 szkoła, może nie w tym budynku, nie w tym mieście, może w jakimś innym formie, ale to będzie jakby w ramach tak jak państwowych zobowiązań państwa rosyjskiego. Czyli chciałoby się, żeby Polska i Rosja poprawiły te swoje stosunki w kwestiach kulturowych. Ludzkich, kulturowych, oczywiście, tak, bo to i tak przenika. Żadne przypony, ściany, nie wiem co. Ludzie mają VPN-y, ludzie mają internet, ludzie mają rodziny. No, oczywiście. to po prostu Tęsknota, nie? I mi się wydaje, że to takie normalne rzeczy, że rodziny chcą między sobą kontaktować. No tak. Nie, po prostu ja się dziwię, że ktoś tego zabrania. I my tęsknimy po festiwalach kina polskiego. I to było oczekiwanie nie tylko Polaków w Petersburgu, wszystkich Petersburgu. To było wydarzenie. Bardzo się cieszyliśmy z tego. Ściskam dłoń. W imieniu swoim i widzów bardzo dziękuję za poświęcony czas. Pozdrawiam wszystkich Polaków tutaj na terenie całej Rosji, którzy to oglądają i pozdrawiam wszystkich was, widzów, Polaków, którzy są rozsiani po całym świecie. Pani Lilio, raz jeszcze łapkę uścisnę. Bardzo dziękuję za przemiłą rozmowę. Ja też wzajemnie dziękuję, że pan przybył do Petersburga. Mam nadzieję, że pokazaliśmy kawałeczek tego Petersburga. Jest jeszcze wiele do powiedzenia. Dam panu w prezencie 2 książki. Jedna książka o Mickiewiczu. Tak, rozpinam momencik, bo tu będzie trochę szemrania. Tak. Palonika Petropolitana. Jest około 17 takich książeczek o Polakach w Petersburgu. To jest lektura na dziś, moi drodzy. Dziękuję raz jeszcze, pozdrawiam. Upraszę się, moi drodzy, o miłe słowo w stronę naszej duszy odcinka dzisiaj, o pozostawienie łapeczki, komentarza i podania odcinka dalej, żeby wieść o tym, co powiedziała pani Lilia, poszła do Ameryki, jednej i drugiej, północnej, południowej, do Afryki, na wyspy na Pacyfiku, bo wiem, że oglądacie z różnych miejsc. Dziękuję raz jeszcze i pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Do zobaczenia w Polsce. Bo ja myślę, że się poukłada ta Ja mam polityczna nadzieję, że dostanę wizę. sprawa. No, daj Też Boże. mam taką nadzieję. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo.